Holland Electro Rotterdam Made in Holland i jest tutaj też to logo HE. Ale piękny kolor ma. No, wcale tak... O, zeszła. Troszeczkę tak guma się skleiła. Chyba już ją nawet... O, będę w stanie zdjąć. A tutaj mamy silnik cały, któremu zaraz się przyjrzymy. Typ 104 to jest typ silnika, 400 W, 220 V. O, zobaczcie, mamy kondensator Philipsa. O, tu nawet naprawdę dobra szczotka. Troszkę musiałem je docisnąć, jest przejście na szczotkach. Dobra, myślę, że teraz będzie to miało troszkę lepszy poślizg. Mamy tę całą pokrywę silnika zamontowaną. Cześć, mam dzisiaj bardzo nieoczekiwaną okazję obejrzenia tego pięknego odkurzacza Holland Electro. Zupełnie się nie spodziewałem, że wpadnie w moje ręce i będzie gościem w tym warsztacie. Ten odkurzacz został zakupiony do zbiorów Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, a właściwie został kupiony przez jednego z kolekcjonerów związanych z Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności. I będzie prezentowany w ramach wystawy poświęconej historii sprzątania, a tak naprawdę historii odkurzaczy, która będzie prezentowana od 17 kwietnia, czyli właściwie w momencie, kiedy to nagranie obejrzycie, ona będzie już dostępna i będzie można ją zwiedzać do 18 maja tego roku 2024. Oczywiście w opisie tego nagrania zamieszczę link z zaproszeniem na taką wystawę. No i ten odkurzacz, tak jak Wam powiedziałem, został właśnie kupiony specjalnie na tę wystawę. Będzie pewnie pokazany w dziale o designie i wzornictwie zagranicznych odkurzaczy. No ale niestety w ogłoszeniu o sprzedaży tego odkurzacza w Warszawie nie było opcji wysyłki, po prostu właściciele nie chcieli się martwić już o wysyłanie takich odkurzaczy, można je było tylko odebrać, można było ten odkurzacz odebrać tylko osobiście. No, jechać po taki odkurzacz z Olsztyna to jest jednak trochę zachodu, a ponieważ mieszkam niedaleko, obiecałem, że ja ten odkurzacz odbiorę i jak najszybciej prześlę go do Olsztyna i faktycznie odebrałem go wczoraj, zresztą wiązała się z tym też fajna przygoda, bo pojechałem na starą warszawską Pragę, tą taką zabytkową, ciekawą część warszawskiej Pragi. Przeszedłem, nawiasem mówiąc, po raz pierwszy kładką pieszą łączącą obie strony Wisły. I przy ulicy Jagiellońskiej, w takiej pięknej, przedwojennej, odremontowanej bardzo ładnie kamienicy, umówiłem się właśnie z poprzednimi właścicielami tego odkurzacza. Odkurzacz należał do ich dziadka i musieliśmy po niego zejść do piwnic. Okazało się, że w piwnicach nie ma, czy w każdym razie nie działa oświetlenie, więc przy świetle latarek z telefonów musieliśmy tam iść tymi ceglanymi korytarzami, grzebać właśnie w jakichś starociach i wygrzebaliśmy ten strasznie, jak widzicie, zakurzony odkurzacz, a ja tak jak szedłem sobie przez te piwnice, to tak sobie wyobrażałem, jakie skarby muszą leżeć w tych innych praskich, starych, przedwojennych piwnicach. No w każdym razie odkurzacz jest już u mnie. Dzisiaj w południe ma go odebrać kurier, a ja oczywiście nie mogłem sobie odmówić tego, żeby nie wykorzystać okazji i nie przejrzeć przynajmniej szybko tego odkurzacza i oczywiście chciałbym go też troszeczkę wyczyścić. Także zapraszam Was na taki szybki przegląd. Ja wstałem dzisiaj specjalnie rano, jeszcze szaro jest troszkę na dworze, żeby natychmiast wziąć się za ten odkurzacz i w ciągu godziny czy dwóch zdążyć przejrzeć go przed wysłaniem go na wystawę odkurzaczy do Olsztyna. To jest, tak jak Wam powiedziałem, odkurzacz wyprodukowany przez Holland Electro. Często też oznaczane te odkurzacze takim znaczkiem HE. One chyba w Polsce nie są często spotykane, aczkolwiek 2 albo 3 razy gdzieś jakieś ogłoszenia o sprzedaży tych odkurzaczy widziałem. Bardzo, bardzo okurzony. On musiał przez wiele lat w tej praskiej piwnicy leżeć. Nawiasem mówiąc, właściciele powiedzieli mi, że to było takie ulubione urządzenie ich
dziadka. Generalnie odkurzacz jest w całkiem niezłym stanie, zaraz go sobie wyczyścimy. Ma bardzo ładne te niklowane pokrywy wlotu i wylotu powietrza. Tutaj to, co od razu widzę, to jest brak włącznika. Prawdopodobnie tutaj znajdował się włącznik. Ktoś go zdemontował, prawdopodobnie nie działał. Jest tutaj dość starannie zrobiona taka plastikowa zaślepka przykręcona 2 śrubkami. Dzisiaj na pewno tego mi się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że w przyszłości uda się tutaj jakiś ładny włącznik zamontować. Muszę tylko spojrzeć na zdjęcia tego rodzaju odkurzaczy i zobaczyć, jakie włączniki tutaj były montowane. Piękne te napisy Holland Electro po obu stronach odkurzacza. Tutaj też piękne niklowane klamry trzymające pokrywę worka na kurz. Grube, takie solidne płozy od spodu. Możemy od razu rzucić okiem też na tabliczkę znamionową. Zrobię Wam zdjęcie i wyświetlę tutaj z boku. Holland Electro Rotterdam Made in Holland i jest tutaj też to logo HE. Tutaj jest numer seryjny odkurzacza 240 477, typ G4, tak, jeżeli się nie mylę. Jeszcze spróbuję troszeczkę w internecie o tym typie odkurzacza poszukać, chociaż chyba identycznego do tej pory nie znalazłem po takim szybkim poszukiwaniu. 400W silnik, zasilanie prądem przemiennym i stałym o napięciu 220V. Nie widać tutaj nigdzie rdzy. Od spodu, nawiasem mówiąc, od razu zwróciłem uwagę na mocowanie pokrywy silnika, bo to będziemy pewnie demontować. Ono zwykle jest przykręcane w większości odkurzaczy 3 na przykład śrubami tutaj z boku, a tu jest jedna taka śrubka, która prawdopodobnie trzyma taką obręcz zaciskową i wtedy można po odkręceniu tej śruby zdjąć całą tę pokrywę. Z tyłu jest gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego. Przewód również mam, zaraz go przyniosę, bo powinienem gdzieś go tutaj na pewno mieć. No i tutaj już same te takie bakelitowe końcówki wlotu i wylotu powietrza. Nawiasem mówiąc, widzę, że one też mają tutaj gwint, czyli ten wąż wlotowy i na wylocie też służący jako dmuchawa był tutaj po prostu wkręcany do tych odkurzaczy, trochę tak jak w polskich Alfach K2 na początku, czy chyba tak jak w Electroluxach. To właściwie tak z zewnątrz jest tyle, co mogę o tym odkurzaczu powiedzieć. Zaraz do niego zajrzymy. Powiem Wam tylko, co znalazłem o historii tych odkurzaczy, bo tak przy szybkim poszukiwaniu wcale tego dużo nie było. Jeżeli będę miał kiedyś więcej czasu i wpadnie mi w ręce jakiś inny odkurzacz Holland Electro, to oczywiście poszukam trochę więcej informacji. Po angielsku, po polsku za wiele nie znalazłem. Przy pomocy tłumacza trochę poszukałem właśnie na holenderskich, czy teraz chyba powinno się mówić niderlandzkich stronach. No i znalazłem tylko bardzo szczątkowe informacje, że Holland Electro należał do takich głównych, popularnych producentów bardzo cenionego, niezawodnego, solidnego sprzętu AGD mniej więcej w połowie XX wieku. Firma została, z tego co przeczytałem, założona w 1938 roku przez rodzinę Baumenów. Aczkolwiek więcej o tym nie znalazłem, trafiłem na jakiś artykuł prasowy, ale wymagał on w holenderskiej gazecie, ale wymagał on abonamentu. Już tego nie wykupywałem. Jeżeli kiedyś będę miał więcej tych odkurzaczy, to być może taki dostęp wykupię, żeby jeszcze więcej się o niej z tego artykułu dowiedzieć. Firma specjalizowała się w produkcji sprzętu AGD, chyba nie tylko odkurzaczy, bo widziałem też parę jakichś innych urządzeń na zdjęciach tej wytwórni Holland Electro. Właściwie o holenderskich odkurzaczach bardzo dużo nie znalazłem. Chyba około 1922 roku na holenderski rynek wszedł ich pierwszy odkurzacz Excelsior, on się chyba nazywał. A wśród takich holenderskich marek odkurzaczy można sobie pogrzebać w internecie i zobaczyć ich zresztą fantastyczne zdjęcia. No to były takie marki jak Ritsema na przykład, jak Emo, RS. To jest dosyć ciekawe. Kiedyś widziałem jeden taki odkurzacz gdzieś w ofercie sprzedaży, niestety go nie wziąłem. Natomiast to jest dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, że na jednym z modeli odkurzaczy RS sprzedawanych chyba też pod nazwą Remoco, bo one były na różne rynki pod różną nazwą sprzedawane. Z jednego z tych odkurzaczy RS czy Remoco została zaczerpnięta, czy praktycznie skopiowana radziecka czajka. To są praktycznie identyczne z zewnątrz patrząc odkurzacze i bardzo kiedyś takiego RS-a holenderskiego w kształcie czajki chciałbym dostać. I inne marki holenderskich odkurzaczy to na przykład Indola, Ruton, FAM,
No najbardziej znana chyba do dzisiaj to Philips, jednak też dawna holenderska marka. No i oczywiście wśród nich znajduje się także Holland Electro, aczkolwiek więcej historycznych informacji o tej firmie, o ich założycielach nie znalazłem. Przyznaję, że trochę to jest dziwne, bo jak na takie kultowe holenderskie urządzenia, te historyczne informacje są dosyć skąpe, aczkolwiek może wymaga to troszeczkę dokładniejszego przeszukania różnych zbiorów internetowych czy archiwalnych i gdzieś tam na pewno prędzej czy później więcej informacji o tych odkurzaczach znajdę. Pozwólcie, że najpierw przed rozkręceniem tego odkurzacza troszeczkę go wyczyszczę z kurzu. Ale piękny kolor ma. Bardzo elegancki. Może zamiast ręcznika papierowego wezmę jakąś szmatkę, bo ręcznik zostawia niestety takie farfocle białe. O, tutaj mam taką bawełnianą podkoszulkę, zresztą kolorem pasującą do odkurzacza. Od razu lepiej. Na razie tylko tak prowizorycznie. Piękne te płozy są. Tutaj ostrożnie, żeby tego logo nie uszkodzić. Nie wiem, to musi być metal, to chyba nie jest plastik. Dobra, myślę, że to na razie wystarczy. Oczywiście później troszeczkę dokładniej ten odkurzacz wyczyścimy. No i teraz chciałbym zajrzeć do worka na kurz. Otwieram pokrywę worka na kurz. No, wcale tak... O, zeszła. Troszeczkę tak guma się skleiła. W środku pięknie zabezpieczony, ani śladu rdzy. No i worek na kurz. Też się tutaj przykleił nieźle, ale się wyjmuje. No, taki bardzo porównywalny z wieloma polskimi workami. Ciekawe, czy oryginalny, czy wymieniany. Chyba oryginalny, bo tutaj całkiem nieźle pasuje w środku. No i zobaczcie, jak to w środku wygląda. Bardzo ładnie zabezpieczone taką ciemną, granatową farbą. Ani śladu rdzy. Wręcz błyszczy się ta farba w środku. Praktycznie jak nowiutka. Tutaj przykręcone te wszystkie płozy, klamerki śrubami z nakrętkami i podkładkami. Tam widzimy taką ściankę oddzielającą część mieszczącą worek na kurz z przedziałem silnika. No i teraz będę chciał zajrzeć tutaj do silnika. Tak jak powiedziałem, chyba trzeba w tym celu odkręcić tę śrubę. Tak, może w ogóle zdejmę tę obręcz. Sobie tylko podłożę taką podkładkę, żeby gdzieś tutaj nie porysować tego odkurzacza. No, jeszcze troszeczkę. O. Dobra. Mogę teraz zdjąć całą tę obręcz. Aha, i tutaj jednak mam pod spodem po prostu śrubki trzymające tylko jedną śrubkę trzymającą pokrywę silnika tutaj w tym miejscu. Malutka śrubka, tutaj ją odkładam, żeby nie zginęła. No i teraz pytanie, czy uda się zdjąć tę pokrywę silnika? Widzę, że już tutaj ktoś kilka razy się z nią siłował. Ewidentnie tutaj coś było podłożone i prawdopodobnie ktoś uderzał jakimś młoteczkiem, bo tak, w kilku miejscach, czyli ona już była kiedyś odstukiwana. Przypuszczam, że chodziło tutaj właśnie o zlikwidowanie tego uszkodzonego włącznika. No to zaraz będziemy musieli to też delikatnie zrobić, może przy pomocy jakiegoś drewienka. Tylko chyba postawię ten odkurzacz w pionie, co nie będzie takie proste, bo on tutaj ma te płozy, ale zaraz sobie przyniosę jakiś kawałeczek drewna, tak żeby on mógł na nim stanąć. Może najpierw też podłożę tutaj drewienko, żeby nie tak jak ktoś tutaj wyraźnie kiedyś robił, jakiś śrubokręt był podłożony. Tak, chyba tak.
O, i to się jednak troszkę uszkodziło. Podłożę tutaj drewienko i delikatnie popukam z kilku stron, ale już widzę, że ta pokrywa zaczyna schodzić. Okay. Z tej strony. O, bardzo ładnie się zsuwa. Chyba już ją nawet będę w stanie zdjąć. Tak, nawet nie musiałem jeszcze na razie stawiać tego odkurzacza w pionie. Zobaczcie, jak to w środku wygląda. Tutaj są przewody idące od gniazdka, do którego podłączany jest przewód zasilający. No tutaj był włącznik na górze. Na razie jest kompletnie odłączony, zupełnie go tutaj nie ma, ale to nie będzie jakiś wielki problem z podłączeniem tutaj włącznika. Największy problem będzie z tym, żeby dobrać tutaj pasujący, nie wiem, stylistycznie włącznik. No najlepiej oczywiście też jakiś taki holenderski. No i tutaj mamy kostkę przyłączeniową na samym silniku. Do niej są podłączone przewody z gniazdka. Spójrzmy sobie na te połączenia. Tutaj mamy jeden przewód wchodzący z tego gniazdka, do którego przyłączany jest przewód przyłączeniowy i on tutaj łączy się z jednym przewodem idącym do silnika i jednocześnie łączy się z jednym przewodem idącym tutaj, do kondensatora. Tutaj mamy drugi przewodzik idący z gniazdka przyłączeniowego i on łączy się tutaj w kostce z drugim przewodem idącym do silnika, ale też łączy się z drugim przewodem idącym do kondensatora. Z kondensatora wychodzi jeszcze jeden przewód, który jest przymocowany tutaj do korpusu silnika, czy na masę silnika idzie. To jest zupełnie inne podłączenie niż w przypadku silników polskich czy niemieckich odkurzaczach. Tam najczęściej spotykaliśmy się z takimi pięciokońcówkowymi kondensatorami, czyli tak, przewody wchodzące z gniazdka przyłączeniowego, ewentualnie też tutaj z włącznika, łączyły się po jednej stronie z kondensatorem, przechodziły przez niego, tutaj wychodziły z drugiej strony i dwa przewody szły do silnika, jeden na masę, natomiast tutaj jest to podłączone zupełnie inaczej. Tak, w ten sposób ten kondensator działa, że tak, tutaj jest jeden przewód przyłączeniowy, przechodzi przez kondensator, wychodzi tędy i idzie znowu do przewodu przyłączeniowego, tak jakby ten kondensator jest tutaj wpięty równolegle do tej całej instalacji. Nawiasem mówiąc, od razu możemy zobaczyć, ja go zaraz z powrotem przykręcę, ale chciałbym go też dla dokumentacji sfotografować, zobaczyć, jaki to jest kondensator i ewentualnie z którego roku. To może być ciekawa wskazówka. Może nawet później byłoby wygodniej go stąd odkręcić. Tak, tym bardziej, że tam jest nakrętka po drugiej stronie. Będę musiał ją sobie zaraz przytrzymać. Dobra, to zrobimy to zaraz. Postawmy teraz ten odkurzacz w pionie. O, mam tutaj taki kołeczek drewniany. Jak go sobie tutaj postawię, to... nie, on jest... O, może tak będzie lepiej. Nie, on jest... Moment, za mały. Przyniosę sobie troszkę większy. Mam jeszcze jeden, może teraz będzie to lepiej. O, tak, teraz fajnie i solidnie stoi. Ok, a my mamy tutaj już całą górę odkurzacza z silnikiem i myślę sobie, na pewno on nie jest przykręcony tutaj po bokach, jest ta klamra tylko tak zaczepiona, natomiast silnik w obudowie trzyma tutaj ta klamra i tak naprawdę dociska go chyba tutaj ta jedna śruba, którą nawet dosyć łatwo poluzowałem. Teraz wydaje mi się, że chyba muszę odkręcić, o tak, tę śrubę. Ciekawa konstrukcja, fajna. O i zobaczcie, już tutaj będę chyba w stanie coś zaraz wymontować. Tak, czy jeszcze nie? O tak. Dobra, teraz mogę tutaj odczepić z boku haczyki, które trzymają tę klamrę. Ok. Mogę ją wyjąć. I mogę razem z tą klamrą wyjąć, ostrożnie tylko, żeby nie uszkodzić przewodów. O, cały silnik. Super.
Tutaj możemy sobie rzucić okiem na tą część odkurzacza, w której zamontowany jest silnik. A tutaj mamy silnik cały, któremu zaraz się przyjrzymy. Myślę, że odkurzacz i te podkładki na razie zabiorę, a my rzucimy okiem na silnik. Fajny mechanizm, który umożliwia szybki demontaż takiego silnika. Tutaj sobie od razu nakręcę tę nakrętkę, przynajmniej troszeczkę, żeby ona mi gdzieś nie zginęła. Dobra, czyli to jest klamra dociskająca cały ten silnik. To jest jeszcze takie mocowanie z taką gumową poduszeczką, które jest po prostu tutaj zaczepione. No i mamy sam silnik. O, jest na nim nawet tabliczka znamionowa, fajnie. Dokładnie taka sama, właściwie chyba jak na, bardzo podobna do tej na odkurzaczu. Holland Electro, Rotterdam, Made in Holland. Tutaj jest HE, logo. Tutaj być może miałaby być data produkcji, ale jest niestety nieodciśnięta. Numer seryjny 167268. Typ 104 to jest typ silnika, 400 W, 220 V. Właściwie jedyna różnica, jeśli chodzi o tabliczkę na odkurzaczu, to jest oczywiście numer seryjny i typ. Bo tutaj mamy typ silnika, tam mieliśmy typ odkurzacza. W sumie bardzo ładnie zachowany silniczek. Szkoda, że nie ma na nim daty. Będę musiał poszukać troszkę więcej informacji też o tym typie silnika. Zaraz go troszeczkę pędzelkiem przeczyszczę. Może nawet wyjdę z nim do ogrodu. Albo przyniosę sobie tutaj drugi odkurzacz i odkurzymy to odkurzaczem. Do tego wyczyszczenia silnika wezmę sobie Alfę K2 z 1967 roku z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Wpinam ją sobie zaraz. Tutaj mam wąż. Tutaj mam taką ssawkę. Tutaj wpinam ją sobie do regulatora napięcia. Regulator podłączam do listwy. Troszeczkę mam zmniejszone napięcie. Jeszcze wykorzystam ten odkurzacz też w roli dmuchawy. Ok, dość ładnie posprzątane. Jeszcze troszkę ten silnik tutaj przetrę. Silnik teraz po wyczyszczeniu prezentuje się bardzo ładnie i jest generalnie w świetnym stanie. Tutaj troszeczkę jakieś takie rdzawe naloty widać, ale poza tym jest naprawdę super. Chętnie rzuciłbym teraz okiem na ten kondensator. O, tutaj jest od spodu nakrętka z podkładką. Śrubka, zaraz to zmontuję z powrotem. O, zobaczcie, mamy kondensator Philipsa. Made in Holland, Philips. To jest rodzaj kondensatora. No i mamy tutaj sposób jego podłączenia. Zaraz pokażę Wam to też na zdjęciu w zbliżeniu. Dobra, zamontujmy ten kondensator ponownie. W ten sposób tutaj będzie przechodziła śrubka. Od spodu podkładka i nakrętka. O, złapała. Przytrzymam ją kombinerkami. Z drugiej strony dokręcam śrubkę. I kondensator porządnie się trzyma.
Teraz chętnie sprawdziłbym tu oczywiście przejścia na szczotkach i przede wszystkim sprawdźmy same szczotki. Malutkie są, ale jeszcze w zupełnie dobrym stanie. Moment, tej jednej nie mogę wyjąć. O, chyba już pójdzie. O, tu nawet naprawdę dobra szczotka. Myślę, że one gdzieś tam były wymieniane. Możemy nawet wymiary sprawdzić. Nie wiem, no na oko nie będę oceniał. Zaraz sprawdzimy ich wymiary. W szerszym miejscu 8 mm na 5 mm. 8 na 5. Szczotki pasujące do tego silnika. Bez kłopotu można je dostać. Wkładam je z powrotem. Tu z tej strony była ta troszkę bardziej starta. One mogą spokojnie funkcjonować. Może zanim zakręcę, od razu sprawdzę przejście na nich. Sobie stawiam miernik. No, chyba o, jest. Troszkę musiałem je docisnąć. Jest przejście na szczotkach. Tutaj na obudowę silnika nigdzie nie ma. OK. Mogę zakręcić. Sprawdzę sobie jeszcze przejście teraz tutaj na kostce przyłączeniowej. Tutaj mam jeden przewód idący do silnika, tu drugi, czyli tu muszę sprawdzić. No i mam połączenie. Tutaj nigdzie na żadne elementy silnika nie mam. No i tu skoro już sprawdzam, to jeszcze zobaczmy na tym gniazdku przyłączeniowym. Moment. O, jest przejście. Myślę, że możemy teraz zrobić próbę tego silnika i sprawdzić, czy on działa. Tak jak zawsze powtarzam, nie podłączamy absolutnie takich luzem stojących silników od odkurzaczy do napięcia 220 czy 230 V, bo one po prostu mogą zostać gdzieś na bok odrzucone. Muszą być albo bardzo solidnie zamontowane, najlepiej w odkurzaczu, albo możemy to zrobić ewentualnie na dużo zmniejszonym napięciu. Ja na razie spróbuję posłużyć się, tutaj podłączam przede wszystkim przewód do tego gniazdka. Spróbuję posłużyć się moim transformatorem bezpieczeństwa 24V, aczkolwiek czy to napięcie wystarczy, żeby ten silnik uruchomić? Nie wiem, zobaczymy, nie zawsze tak jest. Czasem niektóre silniki przy tym napięciu już ruszają. Podłączam sobie mój przewód zasilający ten silnik do transformatora ochronnego 24V. Transformator sobie podłączę do mojego regulatora napięcia, żeby nie uruchamiać go na dzisiejszym napięciu 230 V, tylko na takim, na jakie on został przewidziany, czyli napięcie pierwotne będzie wynosiło około 220 V, napięcie wtórne będzie wynosiło 24 V. No i spróbujmy teraz podłączyć ten silnik. Najpierw sobie jeszcze założę okulary ochronne, założę sobie na wszelki wypadek rękawiczki. Przypominam, w tej chwili nasz silnik jest podłączony do napięcia wychodzącego z tego transformatora ochronnego, napięcia wtórnego 24 V. To jest niestety za mało. To jest za mało, żeby ten silnik zaczął działać. On się zupełnie nie rusza. Czasem to się udaje, czasem nie. W takim razie transformator ochronny odłączamy. I odstawiamy. Podłączymy teraz, no i teraz trzeba bardzo uważać. Podłączymy nasz silnik teraz bezpośrednio do regulatora napięcia, już nie przez transformator ochronny. Tutaj wszystko jest na razie wyłączone. Bardzo zmniejszam napięcie na regulatorze do może właśnie mniej więcej około 20-30 V. Podłączę nasz silnik, włączę zasilanie.
I jak widzicie, na nieco wyższym napięciu ten silnik zaczyna już całkiem ładnie pracować. Odłączyłem teraz zasilanie, fajnie silnik działa, troszkę zrobiłem błąd, bo on powinien zawsze być troszeczkę pochylony, no bo jak stoi tak na tym wlocie powietrza, no to ono jest zablokowane, silnik nie ma siły wciągać powietrza, jest przeciążony. Spróbujmy go jeszcze raz uruchomić. Pamiętamy o bardzo dużym, o znacznym zmniejszeniu napięcia. Podłączam, zmniejszyłem napięcie, włączam zasilanie. I od razu fajnie czuć tutaj wylatujące powietrze z tego silnika. Ok, tutaj wszystko mam już rozłączone, ten silnik tak fajnie długo hamuje. Nie ulega wątpliwości, że on troszkę głośno chodzi i myślę, że warto byłoby przejrzeć, nasmarować, wymienić w nim łożyska, no ale to nie jest temat na dzisiejsze nagranie, to by nam zajęło bardzo dużo czasu, a ja, tak jak powiedziałem, dzisiaj muszę ten odkurzacz z powrotem złożyć i wysłać do Olsztyna, ale sprawdziliśmy, że wszystko działa, zobaczyliśmy sobie fajny kondensator Philipsa w tym silniku, wypróbowaliśmy, bardzo się cieszę, myślę, że możemy ten silnik teraz z powrotem zamontować w obudowie odkurzacza, jeszcze tylko obudowę odkurzacza od środka też wytrzemy z kurzu. Silnik przesunąłem na bok, a ja mogę teraz troszeczkę tutaj jeszcze sprzątnąć w tym odkurzaczu. Tutaj faktycznie z tej strony on jest troszkę zakurzony, no nic dziwnego, ale nie ma tragedii. Ok, myślę, że możemy spokojnie montować ponownie silnik. Postawię ten odkurzacz znowu pionowo. No i teraz mogę włożyć tutaj już silnik do środka. On też ma taką gumę jak we wszystkich odkurzaczach, która tutaj amortyzuje, mocuje go w obudowie. Może tak go ustawię. Aha, tu jeszcze muszę założyć takie mocowanie, które jest tu po prostu tak rozparte. O, ten silnik. Teraz mogę założyć tę klamrę. Zastanawiam się, a może tak go zamontuję. Tu są takie haczyki na bokach obudowy, w które muszę wcelować w te otworki na klamrze. Pewnie jak się to zrobiło już kilka razy, to jest to banalnie proste. Ja tu muszę się troszeczkę pomęczyć z tym, żeby to nacelować. W sumie to powinienem odkręcić te przewody idące do gniazdka najpierw, bo ono mi tutaj przeszkadza. O, tu chyba zahaczyłem. I tu chyba też z tej strony. Tak mi się wydaje. O, dobra. Klamra jest tutaj ładnie zahaczona z obu stron. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Ona tam jest tak, o takie dwa haczyki po obu stronach zaczepiona. No i teraz tutaj muszę nacelować tą śrubą w taki otworek tutaj w tym górnym mocowaniu. Wkręcić tę śrubę. Moment, bo jeszcze tego nie mam tutaj w jednej linii. O, chyba teraz. Tak. Tak. Dobra, dociskam tutaj całą tę konstrukcję.
Tutaj jest cały ten silnik tak jakby dopchnięty, zamocowany. Jeszcze mogę szczypcami tę nakrętkę dokręcić. O, wydaje mi się, że wszystko się naprawdę mocno tutaj w środku trzyma. Mogę teraz założyć pokrywę silnika. Ja to tylko troszeczkę przesmaruję tutaj WD-40, żeby ona łatwiej wchodziła. No, też troszeczkę tę rdzę na rantach może zabezpieczy. No i tutaj jeszcze też wewnątrz tej pokrywy dobra, myślę, że teraz będzie to miało troszkę lepszy poślizg. No i teraz nasuwam tę pokrywę. Cała sztuka polega na tym, żeby zrobić to równomiernie ze wszystkich stron. Faktycznie po tym nasmarowaniu WD-40 ona dużo wygodniej, ładniej tutaj wchodzi. Chyba tutaj mi się zeszła, o, tu jest taka dziurka do wkręcenia takiej malutkiej śrubki, którą zaraz wkręcę. To trochę nawet nie wygląda, prawdę mówiąc, na fabrycznie zrobione. Nie wiem, może ktoś to później zrobił, a może to tak było. Wkręcę teraz tę śrubkę, też ją troszkę WD-40 posmaruję. No, ładnie się wkręca. Ok. Przetrzyjmy to wszystko jeszcze, zanim założymy tutaj tę obręcz zaciskową. Dobra. Jeszcze tę obręcz też troszeczkę wyczyszczę. Warto byłoby też, na pewno są jakieś środki do czyszczenia takich niklowanych elementów. Muszę się rozejrzeć, bo to by się przydało. Tutaj absolutnie nie trzeba i nawet nie powinno się tego szlifować taką nawet drobniutką wełną stalową, bo to niklowanie jest bardzo ładnie zachowane, ale na pewno są takie jakieś środki do czyszczenia tego rodzaju rzeczy. Ja do tej pory większość odkurzaczy miałem tak pokrytych jakąś już takimi rdzawymi nalotami, że raczej w grę wchodziło właśnie szlifowanie wełną stalową, natomiast tutaj po prostu szkoda byłoby to podrapać. Ok, tutaj za ten rant zakładam tę klamerkę zaciskową. Ona będzie od spodu skręcona. Więc na razie ją sobie tak troszeczkę tutaj naceluję. Zaraz ją będę lepiej skręcał i wyrównywał, tylko nakręcę śrubkę, też trochę WD-40. Dobra, tutaj wkładam śrubę, tutaj wkładam nakrętkę z drugiej strony. Zaraz ją sobie szczypcami przytrzymam, tylko tak, o, żeby ona była mniej więcej na środku. Troszeczkę najpierw ją skręcę. Sprawdźmy, czy ona tu wszędzie dookoła ładnie naszła, tak. Zasłania ten cały taki rant tej pokrywy. Dobra, jest, o, w tej chwili chyba jest centralnie na środku. Mogę ją mocniej skręcić. Na razie przytrzymam palcami. Teraz tu przytrzymam sobie troszkę szczypcami. Ok, dalej już nie pójdzie. Mamy tę całą pokrywę silnika zamontowaną. Zaraz sprawdzimy, czy nic się nie odczepiło podczas tego montażu. No niestety ona tutaj jest taka dosyć mocno poobijana. To jakby się strasznie uprzeć, to można by to od środka jeszcze spróbować wypchnąć. No ale to jednak jest jakiś tam urok używanego odkurzacza.
No i koniecznie tutaj trzeba się będzie zająć tym włącznikiem. To teraz po prostu tak niezbyt ładnie wygląda. Jednak jakiś fajny włącznik trzeba będzie tutaj zamontować. Tak sobie patrzę nawet. Tak, to ma zmierzemiarką. To ma na długość 45 mm, tak? Ok. Tak, 45 mm na 18 mm. Dobra, coś takiego z takim włącznikiem trzeba będzie znaleźć. Popatrzę sobie, tak jak powiedziałem, jeszcze na zdjęcia, jak takie włączniki w odkurzaczach Holland Electro właściwie wyglądały. No i myślę, że teraz możemy montować też worek na kurz, tylko jeszcze go troszeczkę chyba w ogrodzie wytrzepię. Ten worek nawet nie był bardzo okurzony, wytrzepałem go trochę, ale jeszcze przy pomocy mojej Alfy K2 odrobinę go odkurzę. Dobra. Strasznie fajne to jest zawsze, jak jeden stary odkurzacz pomaga wyczyścić drugi. Ok, worek wkładam. Momencik, jeszcze chwilkę. O, jeszcze go przetrę. On już będzie naprawdę czysty. Fajny. Tutaj też jeszcze szybko. Dobra, mogę teraz włożyć worek do środka. Bardzo ładnie tu pasuje. Idę po pokrywę wlotu powietrza. Pokrywę wlotu powietrza też troszkę w środku przetrę. Też z zewnątrz. Ona też w kilku miejscach jest troszeczkę wklęsła, poobijana. No cóż, to było jednak urządzenie przez pewnie kilkadziesiąt lat normalnie używane w domu. Szkoda, że nie znalazły się akcesoria do tego odkurzacza, aczkolwiek nie jest wykluczone, że jeszcze poprzedni właściciele na nie trafią i jak je znajdą, to poprosiłem oczywiście, żeby dali znać i po nie wtedy podjadę. Może gdzieś tam w tej piwnicy jeszcze zalegają. Dobra, jeszcze tutaj też troszkę nasmarowałem, żeby to łatwiej wchodziło. Zakładam tę pokrywę. No i co? Aha, jeszcze te kamerki warto byłoby troszeczkę tutaj podczyścić. Tak. O tym zapomniałem. Jedna i druga. I też im trochę WD-40 nie zaszkodzi. Ok, myślę, że mogę je zapinać. Chyba w ten sposób jest to równo. Dużo luźniej, bardziej przyjemnie to chodzi teraz niż na początku. O, ładnie to się wszystko rozpina. Dobra. No i tak naprawdę zostało nam jeszcze szybkie wyczyszczenie z zewnątrz tego odkurzacza. Aczkolwiek on na pewno jeszcze po transporcie do muzeum na miejscu w Olsztynie będzie czyszczony. Odkurzacz jest już, myślę, że bardzo ładnie wyczyszczony. Jeszcze oczywiście po jego dotarciu do Olsztyna trzeba mu będzie poświęcić troszeczkę uwagi na dopieszczenie, ale generalnie wygląda już całkiem fajnie. No i to, co nam jeszcze oczywiście pozostało, to jest wypróbowanie odkurzacza po zmontowaniu. Biorę nasz przewód przyłączeniowy, wtykam go tutaj w gniazdko, podłączę go znowu do regulatora napięcia, zmniejszyłem napięcie, no i co? I włączam zasilanie.
Genialnie działa ten odkurzacz, naprawdę fajnie. O, teraz myślę, że działa z pełną mocą. Tutaj mocno dmucha, całkiem porządnie zasysa powietrze. Tutaj firanki, które mam w warsztacie, nieźle powiewają. Naprawdę bardzo fajny zabytek techniki. Bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę, że mieliśmy dzisiaj tę zupełnie nieoczekiwaną okazję przynajmniej szybko ten odkurzacz obejrzeć, ale to, co się udało zrobić, to oczywiście poznać jego budowę. Wyjęliśmy bardzo fajny silnik ze środka, obejrzeliśmy sobie budowę i działanie silnika, obejrzeliśmy ten kondensator Philipsa, tak bardzo nietypowo, przynajmniej jak na moje dotychczasowe doświadczenia, podłączony do tego odkurzacza. Wyczyściliśmy ten odkurzacz, naprawdę kawał takiej eleganckiej, solidnej maszyny. Widzieliście później już po zmontowaniu, że ten odkurzacz działa bardzo ładnie. Generalnie myślę, że trzeba się będzie też na tym kanale trochę częściej tymi odkurzaczami Elektro czy Holland Elektro zajmować, bo jest to też bardzo ciekawy rozdział historii odkurzaczy i bardzo chętnie bym przede wszystkim poszukał trochę więcej informacji o ich historii i bardzo chętnie bym jeszcze tutaj w przyszłości jakiś typ takich holenderskich odkurzaczy, czy Holland Elektro, czy trochę innych modeli, o których mówiliśmy na początku, bardzo chętnie bym obejrzał, no ale na razie nie tracę, nie marnuję czasu, tylko biorę się za pakowanie tego odkurzacza do paczki, pędzę do paczkomatu, wysyłam go do Olsztyna, do Muzeum Nowoczesności, będzie tam można go zobaczyć między innymi wśród innych odkurzaczy od 17 kwietnia do 18 maja. Mam nadzieję, że później jeszcze będzie się pojawiał w wielu innych wystawach. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Idę pakować ten odkurzacz. Cześć, do zobaczenia następnym razem.